Witajcie kochani! Dziś wybieramy się na wycieczkę za pośrednictwem biura Get Your Trips Online. Znaleźliśmy to biuro na Facebooku, oczywiście mają również swoje konto na Instagramie. Dzisiaj wybieramy się na rejs na Białą Wyspę i do Parku Narodowego Ras Mohammed. Czeka na nas mnóstwo atrakcji, między innymi nurkowanie z butlą. Także zostańcie z nami do końca. Jest 8 rano, a my czekamy właśnie przed hotelem na kierowcę, który zabierze nas do portu. Stamtąd będziemy wypływać i tam w ogóle rozpocznie się cała nasza dzisiejsza wycieczka. Także jesteśmy bardzo ciekawi, jak przebiegnie cały ten dzień, ponieważ mamy grudzień, więc ja się na przykład bardzo zastanawiam nad temperaturą wody w morzu. Mam nadzieję, że będzie na tyle komfortowo, żebyśmy mogli sobie spokojnie snurkować i nurkować. Właśnie przyjechał po nas busik tutaj z kierowcą, z którym będziemy właśnie teraz jechać do portu. Już dojechaliśmy do portu. Tak. Jesteśmy pełni energii i jak na razie zadowoleni. Jest piękna pogoda, świeci słońce, w ogóle nie wieje, co dla nas jest ogromnym plusem, ponieważ ja szczerze mówiąc troszeczkę obawiałam się fali, że będą. Mam nadzieję, że tego unikniemy. A teraz ruszamy tu i zaczynamy naszą przygodę dzisiejszą. Tutaj na wejściu czeka na nas kontrola naszych rzeczy. Tutaj odbywają się zbiórki wszystkich grup i stąd będziemy udawać się dalej. Tam Bartek właśnie przechodzi kontrolę. Podczas kontroli bezpieczeństwa pan pytał Bartka, czy nie ma przypadkiem ze sobą alkoholu. Także o tym też trzeba pamiętać, żeby nic ze sobą nie zabierać. Jeśli ktoś chciałby zakupić jakieś pamiątki lub czegoś zapomniał, to tutaj w Marinie jest bardzo dużo właśnie sklepów. Należy pamiętać, aby zabrać ze sobą wodę do picia, okulary przeciwsłoneczne, jakieś nakrycie głowy, naturalnie ręczniki plażowe, no i też coś cieplejszego. Także tak, tutaj trzeba mieć wszystko ze sobą. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma maski do pływania, to też warto zabrać swoje, ponieważ tutaj za wypożyczenie raczej trzeba będzie zapłacić. Za naszym przewodnikiem idziemy właśnie tutaj, aby dobrać cały sprzęt. W punkcie naszej zbiórki jest możliwość wypożyczenia za opłatą kamizelek ratunkowych, pianek, płetw oraz masek do snurkowania. Natomiast sprzęt do nurkowania z butlą jest udostępniany w cenie wycieczki. Wypożyczenie takiej kamizelki tutaj jest płatne i kosztuje ona $5, także cena jest dosyć wysoka, jeżeli chodzi o wypożyczenie. Osobiście uważamy, że powinno to być w standardzie już do dyspozycji wszystkich uczestników za darmo, no ale niestety tutaj trzeba za to zapłacić. Zostaliśmy ustawieni w takiej kolejce tutaj po 2 osoby. Sami zobaczcie z tyłu za mną. Tak to wygląda i teraz będziemy w taką kolejką kierować się na statek. Jest tutaj mnóstwo ludzi dzisiaj, naprawdę wiele osób wybrało się na takie rejsy. Widzicie, przed nami, jak i za nami jest mnóstwo osób. Niektóre statki już wypływają, inne dopiero się zbierają, tak jak nasz. Ta wycieczka będzie trwała kilka godzin, więc do hotelu wrócimy dopiero późnym popołudniem. Wraz z osobami z obsługi oraz naszymi opiekunami kierujemy się bezpośrednio na statek Manta 4. Tutaj są pianki i płetwy do nurkowania. Tutaj musimy zdjąć swoje obuwie i zostawić je na półeczkach i dopiero później pójdziemy na górę. Zanim zaczniemy, jeszcze tutaj pokażę Wam dolny pokład. Tak wygląda tu środek. W ten sposób. Tutaj mamy oczywiście przekąski, napoje w trakcie rejsu i dodatkowo w trakcie rejsu będzie również serwowany lunch. Na dolnym pokładzie właśnie możemy sobie jeszcze przejść wzdłuż burty i zaraz Wam pokażę tu widoczki z przodu. Tam jeszcze ludzie się właśnie zbierają, niektórzy. Jeszcze nie wszystko jest gotowe, ale za niedługo będziemy wypływać. Jeżeli chodzi o stroje do nurkowania, to są one tutaj na statku dostępne, tak jak widzieliście wcześniej, więc będziemy je dobierać dopiero później przed samym nurkowaniem. Tak wygląda górny pokład. Oczywiście jest tu
mnóstwo miejsca, gdzie można sobie usiąść. Z jednej i z drugiej strony tu są miejsca zadaszone, a tutaj takie w pełnym słońcu, jeżeli ktoś by chciał właśnie. Tutaj można wyjść jeszcze wyżej. Ale tutaj są jeszcze tylko leżaczki. Tak to wygląda. No i wypływamy. Teraz czas zacząć naszą dzisiejszą przygodę. Przygodę zaczynamy od smarowania. Tak. Balsamik musi być. Zima w Egipcie, ale słońce mocno pali. Oj tak, zdecydowanie. Już po pierwszym dniu nas spiekło troszeczkę. Także smarujemy się teraz. Podczas rejsu jest tutaj z nami fotograf, który robi sesję zdjęciową. Tutaj będzie ustawiał osoby sobie do zdjęcia. Później te zdjęcia można sobie zakupić. Cenę tutaj trzeba ustalać z nim indywidualnie, bo on po prostu nie ma nic wspólnego z organizatorem naszej wycieczki. To jest osoba tutaj indywidualna, która po prostu sama ustala ceny, więc trzeba tutaj już razem z nim się dogadywać w tej kwestii. Podczas rejsu teraz będziemy mieć taką zbiórkę w różnych językach. Pan tutaj będzie tłumaczył, co nas czeka. Cały plan dzisiejszej wycieczki, takie instruktażowe spotkanie. First, my name is Abdul. I'm dive guy. Okay. So, guys, very important today. Name our boat. Our boat name today, Manta 4. Please don't forget this name because all of Sharm like a same color and the same design. And we are today 3 teams. First team, our captain and our chef and our support. He's downstairs. And second team, our photographer. We have 2 photographers today. We have photographer under the water. Mexican, good morning. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to najpierw teraz płyniemy około godzinki, będziemy mieć pierwsze nurkowanie i snurkowanie, później będziemy mieć lunch na łódce, później kolejny przystanek już przy Białej Wyspie, no i tam kolejne atrakcje. Na statku mamy tutaj cały czas możliwość korzystania z napoi darmowych. Jest to cola, Sprite, Fanta, do tego kawa, herbata. One są za darmo podczas rejsu. Natomiast różne soki, owoce, napoje typu Red Bull, to już są dodatkowo płatne. O, taki boks wypchany truskaweczkami kosztuje $3, ale są przepyszne, bo teraz jest sezon na nie, są bardzo słodkie i naprawdę warto było to zakupić, jest pyszne. W planie naszej wycieczki mieliśmy 2 nurkowania, 2 zejścia pod wodę, ale jest możliwość zejścia tylko w jednym miejscu, więc po prostu pan tutaj zasugerował, że zejdziemy raz, ale będzie to dłuższe zejście, około 20-minutowe, więc tak zostało to rozwiązane w ten sposób. Podczas rejsu mamy tutaj 2 fotografów. Jeden, ten pan tutaj po tej stronie, który stoi, będzie schodził z nami pod wodę i on będzie robił zdjęcia i filmiki pod wodą, a pan, który stoi po drugiej stronie kapitana, on robi zdjęcia tutaj na statku. Więc jest 2 i później będzie można sobie te zdjęcia i filmiki zakupić za dodatkową opłatą. Teraz podczas rejsu, zanim w ogóle zaczniemy wszystko, będziemy mieć oczywiście standardowo szkolenie, jak mamy się zachowywać pod wodą i całe przygotowanie do nurkowania. And very important, you know 4 skills today. First skill, how can you breathe under the water? But don't smile under the water because when you smile, you feel leaking some water inside your mouth. Okay? If already feeling some water, a little water inside your mouth, you need to push here 2 times. Okay? This is first skill. And second skill, how can you utilization pressure under the water? And if you feel like some water here inside your mask, you need to look up and hold up the mask and exhale from nose. Cały czas sobie płyniemy, za chwilę dotrzemy na miejsce, gdzie będziemy nurkować. Tam zejdziemy na dół i zostaniemy przygotowani do wszystkiego. Już przeszliśmy
całe szkolenie wcześniej, więc teraz tylko same przyjemności. Nadszedł czas na główną atrakcję dzisiejszego dnia, czyli nurkowanie z butlą, do którego musimy się przygotować. Na początek nasi instruktorzy dobierają nam odpowiedni rozmiar pianki i płetwy. Gdy wszystko jest gotowe, a każdy w świetnym humorze, możemy zaczynać. Podczas przygotowań panowie dbają o nasz komfort i o to, aby wszystko przebiegało sprawnie i bez problemów. Kiedy wszystkie elementy są już gotowe, czas zejść pod wodę. Za nami już nurkowanie. Osobiście uważamy je za bardzo udane. Podczas wycieczki jest 2 instruktorów, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo, więc w czasie, gdy jedni czekają na nurkowanie, pozostali mają możliwość snurkowania. Dla osób, które nie umieją pływać lub się boją, jest możliwość snurkowania przy kole ratunkowym wraz z opiekunem. Natomiast pozostali pływają samodzielnie. Już prawie wszystkie osoby skończyły nurkować. Aktualnie panowie na dole przygotowywują dla nas lunch, więc zaraz będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Do wyboru mieliśmy tradycyjny chlebek, sałatki, makaron, ryż, sos, nuggetsy oraz rybę. My jesteśmy już po lunchu i teraz właśnie płyniemy w stronę Białej Wyspy, ale naprawdę bardzo, bardzo wieje. I tutaj na górze nie siedzi się zbyt przyjemnie, mimo tego, że świeci słońce, ale tutaj na górze na statku ten wiatr jest dużo bardziej odczuwalny, ponieważ jesteśmy na otwartej przestrzeni, więc naprawdę jest bardzo zimno. W oddali widzimy już piękny kolor wody w miejscu, do którego płyniemy. To właśnie Biała Wyspa przyciąga tu tłumy turystów i wszystkie statki kierują się w tą samą stronę. Statki cumują obok siebie, a ze względu na to, że wyglądają tak samo, ważne jest, aby pamiętać nazwę swojej łodzi, żeby później móc na nią bez problemów wrócić. Podczas postoju na Białej Wyspie grupkami wraz z opiekunami musimy przepłynąć około 15 metrów, aby dotrzeć do celu. Tam mamy możliwość snurkowania oraz spacerowania po wyjątkowym, prawie białym piasku. My osobiście z tego zrezygnowaliśmy, ponieważ bardzo wiało i szczerze mówiąc było zimno. Biała Wyspa pojawia się i znika w zależności od przypływów i odpływów.
więc aby zobaczyć ją w pełni, trzeba mieć odrobinę szczęścia, ponieważ przy przypływie może być częściowo lub całkowicie pod wodą. Tu również, jak poprzednio, możemy pływać samodzielnie lub z opiekunem przy kole ratunkowym. Pobyt na Białej Wyspie trwa około 30 minut, po czym powoli kierujemy się w drogę powrotną, podczas której mamy możliwość skosztowania pysznych owoców oraz relaksu na pokładzie statku. Za nami dzień pełen atrakcji. Teraz już kierujemy się z naszym przewodnikiem na busa. Biuro Get Your Trips Online, które zorganizowało nam tą wycieczkę. W ramach wycieczki oczywiście zapewnia nam transport z hotelu i do hotelu, więc teraz już powoli będziemy wracać. Całą wycieczkę uważamy za udaną, ale nie w grudniu. Jest po prostu teraz już zimno, już musieliśmy ubrać kurtki, ponieważ naprawdę zrobiło się bardzo chłodno, mamy wieczór. Więc takie wycieczki lepiej zdecydowanie w tych cieplejszych miesiącach, ale nurkowanie uważamy za bardzo udane. Rafa jak zwykle robi ogromne wrażenie, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Polecamy skorzystanie z tych wycieczek, a Was zapraszam również do oglądania innych naszych filmów, lajkowania, komentowania i subskrypcji naszego kanału. Pa!